Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym przepięknym, 2023 roku. Tak, udało nam się przetrwać, udało nam się dożyć. Ja was witam po świąteczno-noworocznej przerwie. Nie było mnie, ale cały czas coś wrzucałem, więc tak jakbym był, panie i panowie. Ja nazywam się Marcin Skruch i przez najbliższe 1,5–2 godzinki, jakoś tak długo, panie i panowie, będziemy sobie dzisiaj, aż sprawdzę, czy to wszystko słychać w ogóle, bo to tak, jak najbardziej słychać, będziemy sobie wybierać, tutaj widać z tyłu, najlepsze oraz najgorsze filmy. Zaraz dokładnie wam powiem, o co chodzi. Stali widzowie powinni pewnie wiedzieć, bo tak samo jest jak co roku. Witam bardzo serdecznie. Cześć Jakubie, fajnie, że jesteś. Krystian, Alex, witam wszystkich serdecznie, również Ironek, cześć, witam. Krzysztof, hej. Kudłate recenzje również bardzo serdecznie. Panie, panowie, Madame Perfumella, witam jak najbardziej. Jutro wolne, to mogę balować, pisze Ironek, i tak ma być i bardzo mnie to cieszy. Cześć Wiktor Z, witam. I Jacka D, mam nadzieję, że to ten kolega z Tennessee. Pięknie. Oliwier, cześć wszystkim. Marcinie, stęskniłem się za tobą, no podtekst. Ja również się za wami stęskniłem, widzę, że jest Jurek, Piechota, Krzysztof, Kubiak, już trzeci raz w czymś takim uczestniczę, no i bardzo, bardzo pięknie i widzę, że jeszcze Krystian, Alex, jak miło, że znowu live i jak miło, że dzisiaj mogłem być od początku, bardzo mnie to cieszy, panie i panowie. Słuchajcie, oczywiście zanim przejdziemy do meritum, kilka spraw porządkowych. Po pierwsze, nagrody. Mieliśmy ostatnio odcinek charytatywny i dziękuję wam bardzo, udało nam się zebrać chyba 1300 zł, więc jak najbardziej wielkie brawka dla was. Wszyscy, którzy wylosowali nagrody oraz, o co prosiłem, co jest ważne, skontaktowali się ze mną do końca roku, do końca minionego roku i podali swoje dane adresowe, wszystkie nagrody są wysłane. Jest tylko haczyk oczywiście. Wszystkie nagrody są wysłane, plakaty jutro Lincoln wysyła, więc plakatu się możecie spodziewać już w przyszłym tygodniu, no bo wiadomo, z Polski to będzie szybko. Również były rozlosowane 2 książki, które sprezentował Łukasz z kanału Fishing and Freediving Ireland o wędkarstwie. Książki po angielsku. Te właśnie książki będą wysłane dopiero jutro. Akurat tak się złożyło, że w końcu ogarnąłem i tutaj jest ważne, proszę osoby, które wygrały te 2 książki, o cierpliwość, ponieważ poczta irlandzka, nie może sam fakt, że właśnie, że Brexit i w ogóle, że my tak jesteśmy oddaleni, jest dosyć specyficzny i już wam mówię, o co chodzi. Podam wam przykład, będzie najprościej. Postanowiliśmy sobie kupić łóżko. Kupujemy łóżko, no i do łóżka trzeba materac, więc poszliśmy do sklepu i mówimy, dzień dobry, chcieliśmy kupić materac, który? Ten, proszę bardzo. Czy jest na składzie? Jest, oczywiście. No to my go chcieliśmy wziąć, chcemy zamówić, żeby nam go ktoś przywiózł. Ale to nie tak, bo to w tym momencie musi przyjść z centrali. Ja mówię, no dobrze, w porządku, nie ma problemu. To kiedy to przyjdzie? Sprawdzi na komputerze? W kwietniu. Nie robię sobie z was jaj. I kiedy już Łukasz wyśle te książki, może być tak, że dostaniecie je w ciągu 3 dni, bo tak się zdarza, a może się stać tak, że dostaniecie je w lutym. Więc tutaj nie ma co. Dzisiaj mi już Łukasz przed chwilą mi wysłał zdjęcia, że już ma spakowane, już ma adresy podpisane, więc panie i panowie, proszę o cierpliwość. Tutaj już patrzę. Widzę, że Katarzyna dołączyła do nas. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Żałowałem, że nie mogłam być przez pracę. No niestety, madam, tak się zdarzyło, ale rzeczywiście była fajna ekipa, dosyć bardzo fajnie było. Cześć Wiciu, bardzo serdecznie witam i o zdrowie pytam. I jest Lancel nawet i dołączył. Także super. Brontos, witam również. Cześć wszystkim. Specjalnie ogrzewałem oglądanie menu z Netflixa mocne, a dopiero jestem w połowie. No widzisz. Słuchajcie, kolejna rzecz, panie i panowie. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu był na naszym kanale, gościem był Adam Nowak i tak się bardzo fajnie składa, panie i panowie, że już niedługo, no mówiąc niedługo mam na myśli marzec, kwiecień, Adam wchodzi na plan zdjęciowy swojego nowego filmu, udało się elegancko, dopili budżet, PiS, tak na końcu jest Polski Instytut Sztuki Filmowej, dołożył trochę grosza, więc panie i panowie, będziemy na bieżąco z tą produkcją, produkcja sci-fi. W końcu, słuchajcie, nie tak dawno mieliśmy pierwszy polski slasher, teraz będzie pierwsza, może nie pierwsza, bo rzeczywiście kilka tych produkcji sci-fi było, ale pierwsza z zawodowymi efektami specjalnymi produkcja. Będziemy mieć zdjęcia z planu, będziemy mieć może nie łączenia, ale na pewno będą pojawiali się goście, sam reżyser się pojawi, aktorzy, będziemy ogólnie trzymać rękę na pulsie i co tydzień będę was informował o postępach, więc jak najbardziej z Adamem przez święta gadaliśmy, chyba z 1,5 godziny, żeśmy gadali normalnie, a i tak pewnie jakbyśmy jeszcze mieli czas, no to byśmy jeszcze pogadali, pewnie jest kolejne 5, a i tak było dobrze. Nie będę wam na razie zdradzał szczegółów, bo fabułę mi już Adam przynajmniej narysował. Im bliżej będzie, tym będzie jak najbardziej, tym będziecie wiedzieli dużo więcej rzeczy. Co dalej? Dziękuję, wielkie brawka dla was, naprawdę, bo zeszły rok był niesamowity, cudowny, świetny.
Największe oczywiście brawa dla wspierających, dla tych, którzy stwierdzili, że proszę bardzo Marcin, podoba nam się jak kanał rośnie, jak to wszystko wygląda i wspieracie finansowo, a to wiadomo sprawia, że można coraz lepsze mieć oprogramowanie i tak dalej. Jeżeli chcesz, no wiadomo, w opisie jest link w ogóle pod filmikiem, możesz kliknąć ciach, pach i wspierasz, albo przez Patronite'a, to już w zależności od tego, co kto lubi, panie i panowie. Wiem, że jest trochę długo, ale jeszcze dwie sekundki. Ok, tutaj zobaczę, czy wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku, dobrze. To już wszystko śmiga. I co jeszcze miałem powiedzieć? O planach miałem troszeczkę powiedzieć na najbliższy rok. No rzeczywiście będzie się dużo działo. Mamy kilku fajnych gości zapowiedzianych. Jest wiele osób, o których pytacie co jakiś czas tam, a może ten się uda, a może naprawdę niektóre nazwiska są wielgaśne, jeżeli chodzi o polskiego YouTube'a, więc powinno być naprawdę bardzo, bardzo super ekstra. Dobrze wiecie, że potworne filmy się kończą. Jutro wjeżdża ostatni odcinek, czyli Obcy kontra Predator, ciekawostki. Już w tym momencie jest wrzucony na YouTube'a. Dzisiaj będziecie po odcinku wspierający będą mogli sobie zobaczyć materiał, a dla wszystkich pozostałych oczywiście będzie to dostępne jutro. Po potwornych filmach nie będzie na razie nic. Ostatnio was pytałem przez różne media, czy to na Instagramie, na TikToku, Twitterze, wszędzie tam, gdzie jestem, czy chociażby na grupach, jakie by się rzeczy widziały. Spokojnie przeczytam, wyciągnę wnioski i zobaczymy, co będzie i będziemy śmigali. Na początek chyba z tydzień albo dwa dam odpoczynku, żeby rzeczywiście te poniedziałki były, a wiadomo, w środę kultowe horrory, w piątek recenzje nowości i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Panie i Panowie, fanboy tutaj mi się dziś pokazał. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Wiktor. Hej, fajnie, że jesteś. Dobra. Co dalej? No dalej to wszystko, Panie i Panowie, jeżeli chodzi o, że tak powiem, bieżączkę. Wybieramy najlepsze i najgorsze i zrobimy tak samo jak w zeszłym roku, ale aczkolwiek będzie jedna zmiana. Dzisiaj wybierzemy sobie po 20 propozycji filmów najgorszych i najlepszych. Ważna jest rzecz. Macie na pewno swoje propozycje, ja też mam kilka tytułów. Kiedy ktoś na przykład podrzuci, mamy tutaj, popatrz, w tym momencie proszę bardzo, jest Krzysztof Kubiak. Na przykład Krzysztof Kubiak powie, że według niego najgorszym filmem w minionym roku to była Niewidzialna wojna Patrycjusza Wegety. I jeżeli dwie kolejne osoby powiedzą, tak, zgadzam się, no to w tym momencie, czyli film otrzymuje, że tak powiem, 3 głosy, to automatycznie wrzucamy go na listę nominowanych. W ten sposób oto sobie wybierzemy 20 filmów. Później, domyślam się, że jutro utworzę, to już mogę właściwie wyłączyć w tym momencie, utworzę ankietę i będziecie przez 2 tygodnie głosowali nad tym, które filmy są najgorsze, które są oczywiście najlepsze i w odcinku za 3 tygodnie na żywo również będzie wtedy już ogłoszona ta 10 najlepszych oraz najgorszych filmów minionego roku. Oczywiście według Was, Panie i Panowie. Marcin, ktoś na live rzucił pomysł live o kinie kopanym, by zaprosić gościa, który ma o tym kanał. Co ty na to? Tak, wiem, widziałem jego materiał, rzeczywiście bardzo fajny i to, panie i panowie, jak mówimy kino kopane, to jest naprawdę, wiecie, Bolo Young, Steven Seagal, Van Damme, wszystkie te rzeczywiście osoby, które teraz jak najbardziej lance widziałem, to bardzo mnie to cieszy i najprawdopodobniej coś takiego będę chciał uskutecznić. Także w porządku. Więc panie i panowie, nie przedłużamy i zaczynamy. Jak myślicie, chcecie zacząć od najgorszych czy od najlepszych? Napiszcie mi, od których produkcji chcielibyście zacząć, bo to oczywiście tylko i wyłącznie od was, panie i panowie, znaczy. Więc dajcie mi znać, czy zaczynamy. Co tutaj się dzieje? A telewizor, proszę bardzo, muszę tutaj mu pyknąć. Technologia, XXI wiek. Wiadomo jak jest. Miejmy to ze sobą, trzeba zostawić średnie od najgorszych, najgorsze. Dobra, no to słuchajcie, panie i panowie. Zaczniemy. Ja to będę sobie tutaj zapisywał. Jest tylko jedna zasadność, jeżeli chodzi o te filmy. Muszą mieć one swoją polską premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022. Nieważne, bo wiadomo, że był pandemik, to się wszystko pozmieniało. Nieważne, czy była to premiera kinowa, VOD, na nośnikach bezpośrednio, czy chociażby w telewizji. Jeżeli to było, wy podacie te na przykład 20 propozycji, weźmiemy jeszcze 3 zapasowe i jeżeli okaże się, że któraś niestety nie miała swojej premiery, to po prostu wypada automatycznie i będzie tylko w ten sposób. Ale pierwsze 20, panie i panowie, sobie wybierzemy. Więc zaczynamy od najgorszych. Najgorsze filmy. Tutaj muszę ładnie zrobić. Sekundkę. Gdzie tutaj jest? Proszę bardzo.
Najgorszy film, ciach, pach, prach i śmigamy. Więc słuchajcie, panie i panowie, wybieramy najgorszy film 2022 roku, więc zaczynamy. Czekam na wasze propozycje. Tutaj widzę, że już pytanie 000, Niewidzialna wojna, panie i panowie, Niewidzialna wojna od Patrycjusza Patrycjusza Wegety. Więc co wy na to? Tutaj widzę, że jest Wiktor, czyli Niewidzialna wojna po raz drugi. I jest Niewidzialna wojna po raz trzeci. Panie i panowie, Niewidzialna wojna jest pierwszym nominowanym. To akurat chyba nie było największego zaskoczenia. Niewidzialna wojna. Pięknie, po prostu cudownie. Zresztą chyba to nie będzie jedyny film Patrycjusza, który będzie nominowany do nagrody największego badziewiaka. Więc słuchajcie, już chyba tutaj było z 10 głosów na Niewidzialną, chyba rzeczywiście tak. Proszę bardzo, tutaj patrzymy dalej. Madame Perfumella podaje nie, czyli nope. Panie i panowie, jest propozycja nope. Mamy jedną Madame Perfumellę, ktoś drugi. O, jest, proszę bardzo. Oliwier Straczewski daje nope jako również najgorszy film. Kto ma pomysł, czy nope podchodzi wam, panie i panowie, czy według was ten film jest słaby, był słaby, beznadziejny i uważacie, że powinien trafić na listę najgorszych filmów w minionym roku? Więc czekam sobie na was. Tak, jeszcze policzymy chwileczkę. O, proszę bardzo, jest Łowca Duchów i jak najbardziej. Więc panie i panowie, nope również trafia, jest nominowany. Pamiętajcie, później dopiero trzeba będzie głosować, więc mamy nope. Nie, nope było git. Słuchaj, Wiktor, no to w tym momencie jest nominowany, to nie oznacza, że on trafi na przykład na listę. Prawda, no bo nie wiadomo, 10 plus tam jakieś wyróżnienia. Nie wszystkim się musiało podobać. Są takie produkcje, które na przykład ja uwielbiam, a wy możecie powiedzieć, nie, no to słabe, beznadziejne. I vice versa, jakby to powiedział Nikoś Dyzma. Może być odwrotnie. Więc jest no zobaczymy. Tutaj pisze się, ale to odpiszę później, panie i panowie. Dobrze, mamy 2 tytuły. Mamy Niewidzialną od Patrycjusza Wegety, mamy Nope. Czekamy na 3 tytuł. Zobaczymy, co to mi się pokaże. Proszę bardzo, ciach, jest. Krzysztof wrzuca film pod tytułem Smakosz. Trudno się nie zgodzić, że było to badziewie, że był to chłam, jakich mało. Ale czy wy zgadzacie się z tym, że ten film to był beznadziejny, słaby? Czekam na konkretne kolejne osoby. Proszę bardzo, jest Oliwier Straczewski, Smakosz +1, Wiktor Z. Smakosz, Krzysztof Kubiak również, także Iron, tutaj wszyscy widzę, że wrzucacie Smakosza, więc Smakosz, oj, również jedna z moich nieulubionych rzeczy. Smakosz jest na trzecim miejscu, na razie nie na trzecim miejscu, tylko trzeci nominowany. Patrzymy dalej. Słuchajcie, wrzućcie jakiś kolejny tutaj, może zobaczę, co tutaj pokazujecie. Smakosz. O, proszę bardzo, jest. Tutaj jest wrzucony. Fanboy wrzucił Thor, Love and Thunder, czyli ostatnia odsłona Thora, kiedy to pokazuje swój tyłek. Chris Hemsworth. Czy uważacie, że Thor jest beznadziejny? Pamiętajcie, że to jest trochę kontrowersyjne, gdyż fanboy jest wielkim fanem i znawcą również filmów DC, a tutaj wiadomo, że jest Marvel, więc wiadomo jak to jest, więc zobaczymy, co wy na to. Czekamy teraz na razie, panie i panowie, na Thora. W międzyczasie możecie pisać, jak wam minęło święta, czy rzeczywiście było w porządku. No u nas niestety śniegu nie było w ogóle, wiadomo, że mieszkam w Irlandii, a tutaj to po prostu pada, a jak nie pada, to pada. Dobrze, czekamy jeszcze sekundkę. Thor, czyli Thor po raz pierwszy, nie będzie. Thor po raz drugi. Thor po raz trzeci. Panie i panowie, jest tutaj jeszcze, widzę, jedno, czyli 2, czyli bardzo mi przykro, panie i panowie, Thor nie znajduje się na liście najgorszych. Fanboy, próbowałeś, ale się nie udało. Więc wrzućcie jakiś kolejny. O, proszę bardzo, ja widzę, że Jarosław wrzucił. Jarosław Jamrożek. Teksańska masakra beznadziejną piłą mechaniczną, tępą piłą mechaniczną. To trzeba się zgodzić. Słuchajcie, kto jest za tym, ażeby na 4. miejscu, żeby 4. filmem nominowanym była Teksańska masakra młotem pneumatycznym, bo chyba tak to rzeczywiście trzeba byłoby potraktować. Patrzymy dalej. O, proszę bardzo, Wiktor Z podrzuca, że teksańska i Krzysztof Kubiak również, że teksańska, więc panie i panowie, teksańska również trafia. Teksańska masakra piłą mechaniczną. Niby to był dobry rok, ten 2020 film, ale naprawdę jeżeli chodzi o kontynuację horrorów, to bardzo, bardzo się zawiedliśmy w wielu przypadkach. Nie wszystko, bo oczywiście były produkcje, które były bardzo, bardzo fajne, no ale wiadomo,
że nie wszystko się udaje. Tutaj widzę, że jest Terrifier 2, Masakra w święta wrzuca Jakub, czyli kolejny horror, tak, polska premiera to bodajże 24 grudnia, czyli co wy na to, panie i panowie, ażeby Terrifier 2, czyli film o klaunie, trafił na listę nominowanych. Popatrzymy, jak to będzie. Krzysztof, a ja tam nawet lubię teksańską, takie guilty pleasure, po prostu nie. Guilty pleasure dla mnie to jest Wykidajło albo Tango i Cash, a to rzeczywiście nie. Słuchajcie, mamy Terrifiera po raz pierwszy, jest Terrifier, druga osoba mówi jak najbardziej. Krzysztof na przykład twierdzi, że był średni, ale nie aż tak zły. No więc wiadomo, jak to jest. Więc mamy Terrifiera po raz tutaj właśnie Jakub jest Oliwier i czy ktoś da Terrifiera po raz trzeci? Terrifier był git. Jest, Krzysztof Kubiak dał Terrifiera, panie i panowie. Terrifier. Pamiętajcie, to będzie, no, za 3 tygodnie to będzie wasza dziesiątka. To są filmy, na które wy głosujecie. Więc jeżeli na przykład jakiś film stwierdzicie, że kurczę, ale rzeczywiście według mnie, Terrifier to była beznadziejna, to była masakra, ja tego nie chcę, chcę, żeby wygrało, żeby okazało się, że największym badziewiem, to krótka piłka. W tym momencie ciach, wtedy udostępniacie tę ankietę i jak najbardziej. I może ktoś z waszych znajomych zagłosuje. Kogo tutaj mamy? Proszę bardzo, Jurek Piechota. Jak pokochałam gangstera. To jest chyba polski film. Biorąc pod uwagę, że wrzucacie ten tytuł, no to chyba nie najlepszy, no ale zdarza się. Mamy Jak pokochałam gangstera, czyli o kobitce. Więc bardzo, bardzo różnie będzie. Zobaczymy, co powiecie. Tutaj widzę, jest kolejnym tytułem, który wrzucimy, tutaj widzę, pojawia się dosyć często, będzie 365 dni, panie i panowie. Więc V jak Vendetta to pytanie 00. V jak Vendetta to nie te czasy. Domyślam się, że chodzi o film z Natalie Portman. Czyli mamy Jak pokochałem gangstera po raz pierwszy. Panie i panowie, Jak pokochałam gangstera po raz drugi. I Jak pokochałam gangstera po raz trzeci. No niestety, bardzo mi przykro, Jurku, ale ten film nie znalazł uznania. Jakby nie znalazł uznania, to znaczy byłby skazany na to, żeby się trafił na linię. W końcu ludzie stwierdzili, że jest jak najbardziej, że może być. Słuchajcie, kogo tutaj mamy? Łowca duchów podrzuca kolejny tytuł, panie i panowie. Apokawixa. Według Łowcy ten film był słaby, beznadziejny, na tyle, żeby znaleźć się na liście 20 nominowanych filmów. Więc wbijajcie, czy według was również Apokawixa, no to nie jest rzeczywiście dobry film. Zobaczymy. Mnie mimo wszystko cieszy, ja w zeszłym roku przeszło mi koło nosa dużo filmów, także no panie i panowie, części z nich nie widziałem, obejrzałem już 10, na przykład Ormando wrzucił swoją 10 najlepszych i najgorszych, ale rzeczywiście gro nie widziałem. Dobrze, mamy Apokawixa po raz pierwszy, Apokawixa po raz drugi, czy ktoś również chce, ażeby ten film trafił na listę? I Apokawixa po raz trzeci. Bardzo mi przykro, Łowcy duchów, Apokawixa nie trafia na listę. Patrzymy dalej. Krzysztof Kubiak wrzuca 365 dni. Chyba to kolejne, tak? Którego recenzję obejrzałem. Proszę bardzo. A tu nawet nie muszę pytać, bo to jest 1, 2, 3, 4. Także jak najbardziej 365 dni to jest chyba kolejne 365 dni już trafia. Słuchajcie, lecicie jak burza, że tak powiem. Teraz kolejny film. Tomasz podrzucił. Tomasz Łysiak, proszę bardzo, panie i panowie. Śmierć na Nilu. Kto z was stwierdza, że Śmierć na Nilu to słaby film? Aha, to jest 365 dni ten dzień. No dobrze, w każdym razie jakoś to sobie ogarnę, panie i panowie. Teraz głosujemy na... Gdzie tutaj mi uciekło? No proszę bardzo szybko tutaj. Śmierć na Nilu, panie i panowie. Tomasz Łysiak podrzucił Śmierć na Nilu. Czy się zgodzicie? Czy jest słaby? Czy chcecie, żeby był nominowany? Wy piszcie, a ja zobaczę sobie. 2 części były 365 dni w tym roku. Jedna drobna uwaga do Wiktora Z. Nie pisz drukowanymi, bo tutaj widzę, że automatycznie jesteś blokowany. Więc jest zmienione, ale pisz normalnymi, że powiem, małymi literami. Ok, tutaj jest Śmierć na Nilu po raz wtóry
I tutaj Śmierć na Nilu również, więc Śmierć na Nilu wbija się. Patrzcie, a taka obsada, no, a taka obsada i to przecież Agata Christie. I to Agata Christie. Tutaj jest 365 dni ten dzień i kolejne 365 dni. Były 2 tytuły. Zastanawiam się, czy zrobić je jako oddzielne, czy po prostu potraktować to po całości, ale słuchajcie, zaraz zobaczymy, patrzymy tutaj dalej. Dalej wrzucacie. Krzysztof podrzucił temat. Halloween Ends, czyli końcówka serii o Michaelu Myersie, Laurie Strode i różnego rodzaju inne rzeczy, ale tutaj widzę, że chyba będzie dosyć szybka, krótka piłka, bo Wiktor Z również podrzuca Halloween Ends, Krzysztof tutaj również Halloween Ends podrzuca, więc kolejna część. Muszę przyznać, że akurat ta produkcja, ten film był wyprodukowany przez Blumhouse. Przeważnie to było tak, że Blumhouse był jakimś symbolem, jakimś znakiem tego, że była dobra jakość. Tutaj się okazało, że no niestety, ale wytwórnia się wkurzyła dosyć konkretnie, ponieważ po tym właśnie trzecim Halloween, gdzie widzowie pojechali, ten film no nie podobało się, zresztą krytycy również, odebrano im może nie prawa, ale możliwość robienia kolejnych części, więc Blumhouse nie będzie już produkował kolejny, czyli Halloween Ends. Halloween Ends. Panie i panowie, mamy już 8 propozycji, teraz czekam. Łatwiej byłoby, tutaj dziś mi uciekło, proszę bardzo, łatwiej byłoby robić tę ankietę na czacie, niż żeby tak każdy pisał. Motyw jest taki, że w ankiecie możesz dać bodajże 5 propozycji, więc akurat mi się wydaje, że tak jest w tym momencie, przynajmniej w tej wersji jest lepiej. Już tutaj patrzę, co piszecie. Halloween Ends już było, w porządku. Halloween Ends jest lepszym filmem niż każdy na tej liście. No możliwe, że coś takiego. Proszę bardzo, Adalet nam podrzuca pomysł, panie i panowie. Morbius, czyli cudo no chciałbym powiedzieć od Marvela, ale od Sony można by rzec. O proszę bardzo, Jurek tutaj podbija Morbius, tutaj jest Morbius jak najbardziej i Śmigamy. Nazwę filmu tak, ale w tym momencie, jeżeli weźmiesz pod uwagę, że mamy wziąć 20 nominacji, a już przerobiliśmy, już było kilka filmów, które nie trafiły, to ten odcinek by trwał 14 godzin, panie i panowie, a my tymczasem na miejscu 9 mamy Morbiusa. Okej. Co nam zamknie pierwszą dziesiątkę, panie i panowie, bo tutaj widzę, że Morbius poszedł. Morbius był git, no to słuchaj Jakubie, no to będziesz musiał głosować na coś innego, żeby te punkty Morbiusowi odebrać, żeby było w porządku. Macie coś... Cześć Paradoks, witam Cię bardzo serdecznie. Smakorz już jest zagłosowany, Smakorz już jest na liście. W tym momencie, jak będziemy mieć 10, to ja Wam powiem, co będzie trzecie. O, Wiciu tutaj podrzuca, Wiciu 9, After 4. Mamy tutaj, i Wiktor dorzuca Adalet, więc jak najbardziej wrzucamy. After 4. I słuchajcie, w tym momencie, bo widzę, że przyszło kilka nowych osób, to Wam powiem, co już mamy w tym momencie. Mamy nominowanych, bo wybieramy 20 filmów, 23, w razie W, jakby 3 filmy po prostu mogły być niezgodne, że tak powiem, z regulaminem. Mamy w tym momencie już Niewidzialną wojnę, mamy film Nie, czyli Nope, jest Smakosz, jest teksańska masakra piłą mechaniczną, Terrifier 2, oczywiście wybieramy, jak to zresztą widać, najgorszy w tym momencie, kolejne 365 dni, Śmierć na Nilu, Halloween Ends, Morbius, a także After 4, także jak ktoś woli. Bobek pisze, dobrze, że są tylko filmy, bo jakby brać pod uwagę seriale, to byłoby sporo nominacji i dyskusja do rana. Bobek, tego to byłoby rzeczywiście masakra, a też tak naprawdę wtedy jak na przykład te porównywać, czy to serial, który się rozpoczął, czy serial, który cały czas był kontynuowany. Zobaczymy, jak nam pójdzie sprawnie dzisiejsze liczenie, to może i polecimy w seriale, kto wie. Zobaczymy jak to będzie, panie i panowie. Tutaj widzę, dziękuję bardzo. 14 łapek w górę, dziękuję bardzo wszystkim, ale 26 osób za 14 łapek, postarajmy się, co nie? Byłoby bardzo mi miło, niech algorytm wie, że coś fajnego się dzieje, że sobie śmigamy, że lecimy. Tak patrzę w międzyczasie, bo dopiero co chyba z godzinę, może 2 temu wrzuciłem shorta, no i widzę, że na TikToku on akurat bardzo dobrze sobie radzi, także jest bardzo, bardzo fajnie. Kochacie mnie? Marcinowa recenzję. Jak najbardziej. Dobra, słuchajcie. Patrzymy dalej, co tutaj macie, co proponujecie. Ironek wrzuca kolejny, gdzie to jest? Kolejny film, pokaż się. Patrycjusza Wegety, znanego kucharza.
Miłość i pandemia, więc to jest propozycja. Więc tutaj patrzymy, dajcie znać, czy wam się ten film nie podobał i chcecie, żeby był na liście. Miłość, ser i pandemia jest po raz drugi. M jak miłość może być. Zobaczymy, jeszcze potrzeba jedną osobę, żeby stwierdziła, że miłość i pandemia jest. Jak najbardziej. Paradoks kamera wrzuca miłość i pandemia. Więc na 11 nominowany film to Miłość i pandemia. Miłość i pandemia, a także oczywiście herbatniki w międzyczasie. Seriale to sezony najlepiej start 22, koniec 22, start 21, koniec 22 najrozsądniej. No wiesz, ale to jakoś trzeba byłoby, czy to naprawdę ktoś się zagłębia w tym momencie, na przykład serial 188, nie 188, jakoś on nosił tytuł. 1899 został skasowany tylko po jednym sezonie na Netflixie, więc z tym jest różnie. Obi-Wan, panie i panowie, podrzuca nam temat. Obi-Wan mówi, don't worry darling. Co wy na to? Co myślicie o tej propozycji? Don't worry darling. Według Obi-Wana to było badziewie, to był szrot, to było po prostu coś, czego się... Jakie to jeszcze, zaraz tutaj wrócę do tego, jak tutaj wrzucacie. Proszę bardzo. Czekam tutaj, widzę w ogóle, że nawiązujecie. Miłość Cimci Rymci i pandemia, miłość SKS i pandemia. Tutaj jest Regż. No, wiadomo, że algorytm to wszystko widzi, patrzy, także nie można takich rzeczy jest. A herbatka gdzie jest? Madame, herbatka? Oczywiście, że jest. Musi być. Bez herbatki by się nie obeszło. Więc jaki teraz mamy pomysł? Teraz mamy, panie i panowie, pomysł Don't Worry Darling. Widzę, że to jest po raz drugi. Wyrzuca Wiktor, więc jeszcze, tutaj gdzieś mi się uciekło również, jest Paradoks również wrzucił, że na miejscu 12 pojawia się Don't Worry Darling. Darling, elegancko. Dobra, mamy to, więc zobaczymy, co stwierdzicie byłoby dobre kolejne, żeby wrzucić, żeby śmignąć. Tutaj Iron pisze, całe szczęście nie oglądałem tego 1890, a mnie kusiło, bo to od twórców Dark. Tak, ja w ogóle czytałem i w tym momencie oni mieli pomysł na 3 sezony, bo to tak się naprawdę nie skończył ten serial. Miało być dobrze oceniany, ale okazało się, że najprawdopodobniej zbyt mało tych łapek, czy podwójnych łapek, bo nawet teraz Netflix ma opcję podwójnej łapki było, no i jakoś tak to nie wyszło, się nie udało. Dobra, patrzymy dalej, co tam proponujecie. Już patrzę. Który film jest szkodliwy, więc podbijam. Musisz być sprecyzować. Słuchajcie, czas dla siebie tutaj wrzuca Krzysztof, więc teraz pytanie jest, czy czas dla siebie to film nic nie wart. Rzeczywiście film słabiutki. Tutaj widzę, że Wiciu 99 dorzuca. Widzę, że Krzysztof również dorzuca, więc proszę bardzo. Tutaj również pytanie jest tak samo, więc wrzucamy, panie i panowie, czas dla siebie. Czas dla siebie. 13 filmów, pięknie, pięknie. Przypominam, musi być polska premiera pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia. Słuchajcie, wrzucajcie dalej, kogo coś tutaj mamy, coś się pojawia. Proszę bardzo, listy do M5 część. Miałem powiedzieć listy do M5 normalnie. Więc według Krzysztofa Kubiaka ten film jest denny, ten film jest słaby, on się do niczego nie nadaje. Wiecie co, fajnie w ogóle byłoby już, jak zrobimy tę listę, nagle okaże się, że ktoś przyjdzie i powie, patrzcie, ani jednego filmu nie widziałem z tej badziewnej listy. To byłoby naprawdę super, bo rzeczywiście mogłoby się okazać, że komuś się udało ominąć te cudowne filmy. Cześć Misio, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, Krzysztof Kubiak, list do M. Mamy pierwsza propozycja. Czy ktoś uważa, że tak jest. Cześć, kocham kino, witam cię bardzo serdecznie. Co robimy? Tworzymy listę 20 najgorszych filmów minionego roku. Otóż wybieramy 20 filmów, które miały premierę pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia i z tych 20 filmów ja utworzę ankietę i przez 2 tygodnie będziecie głosowali na filmy, które według was są najgorsze. Oczywiście dodajemy 3 filmy, jakby się okazało, że któryś z tych filmów nie spełnia wymogów. Premiera, nieważne. Kino, VOD, telewizja czy nośnik fizyczny, nie ma znaczenia, bo wiadomo, że pandemik to wszystko powywracał, więc w tym momencie tworzymy listę 20-23 najgorszych filmów, później będziemy tworzyć listę 20 najlepszych filmów, a w tym momencie
powiem wam, bo widzę, że dochodzi dużo osób i bardzo mnie to cieszy. W tym momencie, panie i panowie, na liście znajdują się Niewidzialna wojna, Nope, Smakosz, Teksańska masakra piłą mechaniczną, Terrifier 2, kolejne 365 dni, Śmierć na Nilu, Halloween Ends, Morbius, After 4, Miłość, Cimci Rymci i Pandemia, Don't Worry Darling, a także Czas dla siebie. Więc jak najbardziej film musi być, żeby trafił na listę, muszą go zaproponować 3 osoby. Jak to się stanie, to jak najbardziej śmigamy. O czym żeśmy gadali? Aha, list do M, proszę bardzo, było tutaj Krzysztof Kubiak zaproponował. List do M po raz pierwszy, list do M po raz drugi i czy mamy kogoś list do M po raz trzeci? Czy ktoś stwierdził, że list do M jest beznadziejny? Panie i panowie? Czy ktoś mówi, że tak? Jest list do M, proszę bardzo, po raz piąty. Dobrze, list do M trafiamy. List do M5. W ogóle to jest ewenement, że ten film może być taki. Był sequel 365 dni, ale się okazało, kocham kino, że w zeszłym roku wyszły aż 2 części. Więc słuchajcie, jeden to nosił tytuł Kolejny 365 dni i potem było kolejne 365 dni, chyba ten dzień. Napiszcie mi, bo w tym momencie zagłosujemy na tenże właśnie film, bo ja akurat jestem sam ciekaw. Podrzućcie tytuł, jak to się nazywało, bo na szczęście ja tego jeden tylko widziałem, więc proszę bardzo, Ironek wpisze ten dzień, panie i panowie, czyli kolejne 365 dni ten dzień. Czy rzeczywiście chcecie, ażeby ten film był nominowany do listy największego szrotu badziewia minionego roku? Proszę bardzo, Ironek podrzucił, tutaj widzę, że kocham kino podbija. Adalet również, Paradoks również, więc wrzucamy 365 dni ten dzień. A słuchajcie, bo ja akurat w tym 365 dni się nie orientuję, której części ja robiłem recenzję? Która to była bluzgana? Bo pamiętam, że jakąś wrzuciłem, ale czy to było ten dzień, czy to było... Dajcie mi znać, bo ja naprawdę nie pamiętam naprawdę, która to już była. A ja tutaj patrzę, co proponujecie dalej. Brontos wrzuca Black Adam, Czarnego Adama z Rockiem. Dajcie znać, co myślicie o tymże filmie. Może być naprawdę każda produkcja, nie ma znaczenia, czy jest to polski, zagraniczny, animacja, film, który był na Netflixie, na Amazonie, czy na przykład, byle miał polską premierę. A jeżeli nie był dostępny, no czarny, jeżeli na przykład był tylko dostępny na torrentach, to się nie liczy. Nie, Lancel, nie robiłem obu. Wydaje mi się, że tylko jedną robiłem, bo to była bluzgana recenzja. Ale tutaj wracamy do tematu. Ktoś tutaj podrzucił jeszcze raz. Tutaj było, Brontos wrzucił Adasia. Jest jeden Adaś. Pytanie również wrzuca Adasia. Paradoks wrzuca Adasia. Kto jeszcze daje? Dużo. Tutaj widzę Wiktor. Jak najbardziej. Także lecimy z koksem. Kocham kino, Niewidzialna już była nominowana, już jest jako pierwsza poszła w ogóle, słuchaj, jeszcze na grupie, na Facebooku, na grupie Marcinowe Recenzje, którą to prowadzi Krzysio Lesio, od razu zanim jeszcze tylko ogłosiłem dzisiaj, że będzie odcinek, w którym będziemy właśnie wybierać, od razu, dobra, ja to będę miał z głowy, wrzucamy i powiem w ten sposób, także masakra, dobra. Co byście wrzucili, panie i panowie, na pozycję numer 17? Czy tu jakieś są tytuły? Widzę jakaś podpalaczka. Festiwale się liczą, bo chyba powinny. I tak, jeżeli film miał swoją premierę, nawet na festiwalu, nie ma znaczenia. Naprawdę, bo to jak najbardziej się liczy. Także jeżeli masz, Wiktor, jakiś film festiwalowy, może być. Dobra, a mi tutaj wcześniej coś uciekło, czy ktoś coś miał, jakiś tytuł? Aha, podpalaczka była, tak, podpalaczka, panie i panowie. Czy uważacie, że to jest dno? Spalimy się. Zobaczymy, mam podpalaczka po raz pierwszy. Tutaj widzę, że Jarosław wrzuca. Podpalaczka po raz drugi. Zobaczymy. Tak naprawdę to pewna pozycja w tym rankingu powinno być dzieło Wegi. Nie no, on to chyba rzeczywiście, chyba tylko w zeszłym roku się zdarzyło, że nie miał miejsca pierwszego, także po prostu masakra była. I tutaj widzę, że podpalaczka się również pojawiła i podpalaczka, czyli wrzucamy podpalaczkę. W ogóle widzę, że dzisiaj tu jest mnóstwo twórców, panie i panowie, więc jak najbardziej zapraszam. Widzicie, tutaj udziela się dzisiaj Kocham Kino, także wbijajcie do niego, jeżeli lubicie. Akurat tematyka głównie, nie tylko i wyłącznie głównie komiksowa, więc jak najbardziej wbijajcie na kanał, bo wszystkie Marciny to fajne hopy, jakby to mawiałem, więc możecie wbijać.
Patrzymy, o proszę bardzo, Podpalaczka 18/10, genialne efekty i aktorstwo. No, więc wszystko musi zrobić pytanie, ażeby ten film nie wygrał. Patrzymy dalej, co tutaj proponujecie. O, Madame Perfumella wrzuca Elvis. Panie i panowie, czy ktoś uważa, że Elvis to jest szrot? Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu Elvis i w tym momencie wrzucimy go na listę, a jeżeli nie, to jak najbardziej. Tak, fanboy, twoja propozycja będzie kolejna, bo tutaj widzę, że już wrzuciłeś. Czyli mamy Elvisa, panie i panowie. Madame mówi, że jest słabiutki. Zgadzam się. Każdy Marcin jest spoko gościem. Słuchajcie, panie i panowie, mamy Elvisa. Elvis po raz pierwszy. Elvis po raz drugi. Elvis po raz trzeci. Bardzo mi przykro, madam, niestety Elvis nie trafi na tą listę, gdyż widzowie uznali, że nie jest aż tak złym filmem. Teraz tutaj miałem gdzieś fanboy wrzucił pomysł Jurassic World Dominion. Kolejny kanał, który warto obserwować, czyli fanservice. Jurassic World, przepraszam, World Dominion. Co myślicie, że jest słabo, że jest bardzo słabo? Trzeba go rzeczywiście wykopać. Piszcie. I bardzo dobrze, Jarku, bo nie ma co. Nie widziałeś? Krótka piłka. Nie widziałem, nie znam się, nie wypowiadam się na ten temat. Tak jest z tym wszystkim najlepiej. W tym momencie, panie i panowie, głosujemy na Jurassic World, więc dawajcie znać, czy według was było słabiutko. Proszę bardzo, tutaj Krzysztof podrzuca, dobija jeszcze Jurek. Jurassic World Dominion trafia na listę. Jurassic World Dominion. Okej. Panie i panowie, Dominion nie był dobry, ale nie zasługuje na tytuł najgorszego. No może na przykład znajdzie się na miejscu 10, a może w ogóle nie znajdzie się na liście, bo różnie może być. Cześć Jerewaniusz, witam cię bardzo serdecznie. Komandos z Mickey Rourke'iem, pewnie nikt go nie obejrzał, ale wrzucę. Proszę bardzo, zobaczymy. Przepraszam bardzo, czy Komandos z Mickey Rourke'iem to był film słaby. Ja nawet sprawdzę, czy to jest rzeczywiście z minionego roku, ale pewnie tak, bo raczej byście nie wrzucali, że nie było. Panie i panowie, więc czekamy na Komandosa. Mickey Rourke. Tylko jaki jest tytuł? The Commando. Tak, jest 2022, ale czy polską premierę miał? Zobaczymy. Bo to czasami jest tak, że wy gdzieś obejrzycie na jakichś torrentach czy coś. Nie, była polska premiera, zgadza się. 1 luty 2022, internet, tak podaje IMDb. Więc mamy Komandos po raz pierwszy, Komandos po raz drugi, Komandos po raz trzeci. Bardzo mi przykro, Krzysztofie, Komandos nie znalazł uznania w oczach naszych widzów. Patrzymy dalej, co tutaj się dzieje. O, kolejny od Madame Perfumel. Gierek. Panie i panowie, Gierek. Czy według was Gierek to jest słabe kino? 2022 rok i jak najbardziej. Czy uważacie, że Gierek to beznadziejny film? Tutaj Madame wrzuciła po raz pierwszy. Widzę, że tu już się posypało. Także Gierek również trafia na listę nominowanych. I 20 tytuł, panie i panowie. 20 tytuł, który był bardzo słaby. Paradoks podaje Pinokio Disneya. Nie ten Guillermo del Toro, nie animacja poklatkowa, tylko ten film z Tomem Hanksem w roli Geppetto. Czy według was ten Pinokio był słabizną? Czy to po prostu było coś, co szkoda gadać, szkoda mówić, krótko mówiąc, więc zobaczymy, co wy powiecie, panie i panowie. Szkoda Pinokia, ale co tam, +1, czyli fanboy wrzuca również. Jeszcze jedna osoba musi stwierdzić, że Pinokio Disneya, przypomnę, Disneya z Tomem Hanksem to jest słabizna i nie nadaje się do niczego. Więc zobaczymy, panie i panowie. Pinokio po raz pierwszy. Tak to jest. Pinokio po raz drugi. W tym, to było Pinokio, proszę bardzo, poszło. Jak najbardziej. Pinokio również trafia na listę. Napiszę Pinokio i będę widział Disneya. I teraz słuchajcie, mamy już 20 tytułów, ja wam zaraz przeczytam je. Wybierzemy sobie jeszcze 3 zapasowe filmy, które gdyby się okazało, że któryś z tych filmów nie miał polskiej premiery, albo miał na przykład w 21, albo już teraz miał, żeby nie było. Już wam powiem w tym momencie, co mamy, co nominowaliście. Niewidzialna wojna, Nope,
Smakosz, Teksańska masakra piłą mechaniczną, Terrifier 2, kolejne 365 dni, Śmierć na Nilu, Halloween Ends, Morbius, After 4, Miłość, Pandemics i Ciam Ciaram Ciam, Don't Worry Darling, Czas dla siebie, Listy do M5, 365 dni, Ten dzień, Black Adam, Podpalaczka, Jurassic World Dominion, Gierek oraz Pinokio Disneya, panie i panowie. Te wszystkie, tak zgadza się, Del Toro był po prostu bardzo fajny. Teraz wybierzemy jeszcze 3, które, mówię, każdy z tych 3 filmów, ja sobie będę je zaznaczał, trafi na listę tylko i wyłącznie, jeżeli któryś z tej 20 nie spełni wymagań. Krzysztof podrzuca Moonfall Rolanda Emmericha, więc mamy już tutaj jeden tytuł, tutaj widzę, że Dariusz dorzuca Moonfall, więc zobaczymy. A jak film był nominowany do najgorszego, to może być nominowany do najlepszego, bo jeżeli tak, to Terrifier 2 najlepszy może być. Jak najbardziej to jest wasza lista. Nawet zdarzyło się już chyba ze 3 albo 4 lata temu. Wiem, nowi widzowie mogą zapytać, jak 4 lata temu, jak kanał jest nowy. No to nie jest mój pierwszy kanał, uwierzcie, że był film, który pojawił się na liście najlepszych, najgorszych i już w dziesiątce, także zgadza się. Słuchajcie, teraz jest Moonfall. O, jak najbardziej tutaj widzę, że Paradox rzuca i Ironek również, więc sobie oznaczę kropeczką Moonfall. Ok, i jeszcze wybierzemy sobie 2 filmy zapasowe. Patrzymy tutaj, ktoś podaje. O, proszę bardzo, Wiciu. 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach. Dajcie znać, czy... Chyba muszę wyłączyć ten autofokus, bo jest wkurzający. Pokaż, mogę tutaj tak zrobić to w tym momencie od razu od kopa? Chyba nie, dobra. Może później. Więc teraz głosujemy na 8 rzeczy. Proszę bardzo, Ironek również podrzucił, Madame również 8 rzeczy, Wiktor, super, 8 rzeczy. 8 rzeczy, których nie, dobra. I panie i panowie, teraz bardzo ważna sprawa. Otóż wybieramy film, który będzie jako ostatni na liście najgorszych filmów 2022 roku. Więc czekam na jakąś propozycję. Czekam na waszą fajną propozycję. Mam nadzieję, że jakiś tytuł się trafi. Ale ten czat jest zapóźniony na YouTubie. No, ale zobaczymy. Zobaczymy. Sobie łyknę za ten czas herbatki. 28 osób, 21 łapek. Dziękuję bardzo za wszystkie łapki w górę, panie i panowie. Już tutaj patrzę. Dobra, zobaczymy. Fanboy wrzucił, proszę bardzo. Kryptonim Polska. Taka jest propozycja Fanboy. Jeżeli nie przejdzie, to propozycja Tomasza Łysiaka będzie kolejna. Więc zobaczymy. Kryptonim Polska. Przyznam, że nie wiem, nie kojarzę tego filmu. Zobaczymy, co to będzie. Czy widzieliście ten film? Czy uważacie, że jest słabo, że jest beznadziejnie? To dajcie znać. A w ogóle, skoro tutaj już jesteście, to lubicie takie rzeczy? Pewnie, że tak. Skoro jesteście tutaj, dajcie suba, włączcie dzwonek z opcją wszystko, będzie mi niezmiernie miło. Widzę tutaj, ok, w porządeczku, tutaj pojawia się Wiktor Z, daje ten Paradoks i jeszcze wrzuca Jarosław. Więc panie i panowie, Kryptonim Polska. Kryptonim Polska. Jest to ostatni film, który trafił na listę najgorszych, na listę nominowanych. Jeszcze raz na zakończenie przeczytam, zaraz przejdziemy do najlepszych. To jest wszystkie 23 filmy, 3 ostatnie oczywiście to takie, które wskoczą, kiedy byłyby jakieś problemy techniczne z poprzednimi. Niewidzialna wojna, Nope, Smakosz, Teksańska masakra piłomechaniczną, Terrifier 2, kolejny 365 dni, Śmierć na Nilu, Halloween Ends, Morbius, After 4, After 4, Miłość, Pandemics i Zegs, Don't Worry Darling, Czas dla siebie, Listy do M, część 5, 365 dni, Ten dzień, Black Adam, Podpalaczka, Jurassic World Dominion, Gierek oraz Pinokio, ten od Disneya. I na listę rezerwową trafiły Moonfall, 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach i Kryptonim Polska, panie i panowie. Więc tak wygląda wasza lista najgorszych filmów. Pamiętajcie, to ja mówię i to będę powtarzał do znudzenia, że to jest wasza lista. To nie jest to, że Skruch sobie wymyślił. Nie, dobrze wiecie, że wy macie duży wpływ na ten kanał i tak to jest. Więc mamy listę już. Okej, a chyba sobie przełożę sekundkę, troszeczkę się pobawimy, pokombinujemy. Tutaj klawiaturka niech zmyknie. Elegancko, teraz najlepszych. 10 najlepszych. Dobra, słuchajcie panie i panowie, teraz lecimy
Lecimy dalej. Teraz słuchajcie, wybieramy 10 najlepszych filmów. Ta sama zasadność. Wybierzemy 20 nominacji plus 3 zapasowe, 3 rezerwowe. Polska premiera pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia. Nieważne, czy nawet festiwale, słuchajcie, tak jak tutaj pisał wcześniej Wiktor, nawet festiwale się liczą, więc telewizja, kino oczywiście, VOD, czyli to zarówno Netflix, jak i HBO Max i tak dalej, obojętnie, więc wrzucajcie. To były maliny, teraz przyznajemy Oscary. Oczywiście, że tak. W ogóle, bo ustalałem dzisiaj grafik, że tak powiem, na najbliższy rok będzie, bo był duży sukces, że tak powiem, ja sobie zacząłem czat, był duży sukces w zeszłym roku, więc w tym roku również będzie transmisja na żywo z gali Oscarów. Jest to 13 albo 12, już sprawdzę, marzec. Jest to, tak, z nocy z 12 na 13 marca, więc będziemy sobie omawiać Oscary. Zobaczę jeszcze, kto będzie mi towarzyszył. Co roku jest Lincoln i zobaczymy, co będzie dalej. Ale zaczynamy, panie i panowie, i lecimy z najlepszymi. Ironek wrzuca Top Gun Maverick, panie i panowie. I widzę, że tutaj jest jeden pomysł, jest drugi, Krzysztof podrzuca. Kto ma jeszcze? O, proszę bardzo. Tutaj jest Tomasz Łysiak wrzuca, nie ma problemu, więc wrzucamy Top Gun jako pierwszy film nominowany do listy najlepszych filmów. Dobra. Patrzymy, co macie dalej. O, proszę bardzo, niech będzie przekornie. Nope. Jarosław Jamrożek wrzucił Nope, panie i panowie, więc dawajcie, czy uważacie, że Nope to jest film, który to może będzie. Kocham kino, zaraz będzie kolejna, będzie propozycja, będzie twoja. Więc patrzymy. Nope mamy od Jarosława. Tutaj Wiktor Z podbija Nope jak najbardziej. Fanboy Nope jest dope, więc jak najbardziej Nope. I proszę bardzo, macie już film, który jest nominowany do najgorszego i najlepszego filmu minionego roku. I to jest świetna sprawa, to jeśli na chwilkę się zatrzymam, to jest dobrze, że tak jesteśmy zróżnicowaną grupą, że nie ma tego, że ktoś powie, Top Gun był beznadziejny i wszyscy mówią, że jest beznadziejny. Nie, no na tym polega dialog, co nie? Także bardzo mnie to cieszy. Tu ja może zacznę nietypowo, czyli drugi najlepszy film o Predatorze, czyli Predator Prey. Wrzuca Kocham kino. Więc panie i panowie, Predator Prey. Premiera akurat była na Disneyu, na Disney+, więc dawajcie znać, czy Predator według was to jest dobre kino. Znaczy, to jest dobre kino i tutaj akurat będę bronił, więc czekam, co wy powiecie. Kocham kino wrzuca, że Predator Prey, Paradoks, że Prey Plus, nawet od Krystiana jest, więc jak najbardziej Predator Prey wpada na listę. Dobra, drugi najlepszy film o Predatorze to akurat AVP. No nie zgodzę się, bo według mnie to nie jest super kino. Proszę bardzo, Lancel nam podrzuca Na zachodzie bez zmian, czyli najprawdopodobniej niemiecki kandydat do Oscara. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Premiera na Netflixie. Panie i panowie, dajcie znać, czy według was Na zachodzie bez zmian jest w porządku. Tutaj mamy po raz pierwszy, jest Na zachodzie bez zmian, wrzuca Jurek, więc spokojnie i jeszcze Tomasz jak najbardziej, więc mamy Na zachodzie bez zmian. I to jest dobre tak naprawdę, bo jeżeli popatrzycie, jak mamy różnorodność pomysłów, które wrzucacie, to jest naprawdę coś pięknego. Widzę, że domagacie się, więc macie X, panie i panowie. Horror, można by rzec, który rzeczywiście daje radę. Zgadzam się, Jarku, Predator nie jest najgorszy, ale najlepszy też nie jest. Nie, ale jak najbardziej według mnie, jeżeli weźmiesz pod uwagę wszystkie filmy o Predatorze, czy to solowe, czy AVP, to jest jak dla mnie top 3. A w tym momencie patrzymy na Xa. Tutaj podał Wiktor Xa, Krzysztof wrzuca również Xa, więc czy według was X to jest dobre kino? Paradoks również potwierdził i domyślam się, że fanboy chciał zażartować, więc też dajemy Xa na 5. Co prawda mogłem dać go na 10, ale byłoby zabawniej. Patrzymy, co tutaj wrzucacie dalej. Banshee of Inisherin, film irlandzki. Tak, zgadza się, panie i panowie. Czy myślicie, że jest tak? Dzień dobry, witam cię, Ormando, bardzo, bardzo serdecznie, panie i panowie. Jest dobrze.
Teraz zastanawiamy się, czy The Banshee of Inisherin. Przypomnę zasady. My wybieramy w tym momencie, ustalamy listę 20 plus 3 rezerwowe, 20 filmów, które według Was są najlepszymi. Warunek: polska premiera pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia minionego roku, nieważne gdzie. Kino, VOD, festiwale filmowe, internet, nośniki fizyczne, nie ma znaczenia, byle było legalnie. I jeżeli 3 osoby podadzą dany tytuł, to on trafia automatycznie na listę i domyślam się, że od środy przez 2 tygodnie będziecie głosowali i wybierali. Teraz jest pomysł fanboya, czyli Banshee of Inisherin. Zobaczymy, czy tutaj według Was czy ten film zyskał Wasze uznanie, panie i panowie. Już tutaj patrzę i jest Banshee po raz drugi, patrzymy zaraz, więc słuchajcie, Banshee po raz pierwszy. Banshee po raz drugi i zaraz zobaczymy, czy to wyniknie, czy ten film niestety nie przejdzie. Banshee po raz trzeci. Bardzo mi przykro, film nie zyskał uznania wśród widzów, więc bardzo mi przykro. Za dużo na bajki. Polski film, który mi się podobał. Katarzyna Dobak wrzuca. Czy kojarzycie, panie i panowie, taki film? W tym momencie ten podrzućmy pod głosowanie. Jeżeli to oczywiście jest prawdziwy film. Bardzo mi przykro, nie ma takiej opcji, to nie jest film 2022. Także czekamy. Teraz, panie i panowie, propozycja Katarzyny. Za dużo na bajki. Za dużo po raz pierwszy. Proszę bardzo, a Ironek podbiła. Za dużo po raz drugi, panie i panowie. I po raz... Jest, zdążył. Za duży. Niech będzie. Za dużo na bajki. Dobra, tutaj widziałem, była kolejna propozycja. Proszę bardzo. Szorman, za dużo na bajki, da może 20, dobra. Teraz lecimy dalej. Paradoks podrzucił Batmana, panie i panowie. Więc co myślicie o Batmanie? Matta Reevesa z aktorem, którego bardzo wiele osób nie doceniało. Wszyscy mówili, jak on się nadaje. Pattinson nadaje się na Batmana, przecież jest beznadziejny. A ja wam mówiłem, że się nadaje, bo chociażby widziałem go w takim bardzo fajnym filmie jak The Lighthouse. Więc było bardzo, bardzo dobrze. Więc mamy Batmana od Paradox. Kto da więcej? Jest po raz drugi. Krzysztof jeszcze dorzuca, więc widzę jak najbardziej. Bardzo mi przykro, Jurku, Elvis był głosowany wcześniej, nie udało się, nie znalazł uznania, ale Batman jak najbardziej, więc Batman trafia na miejscu 7. Dobra, czekamy na film numer 8 i tutaj już widzę, jest podbite Iron Targaryen Glass Onion, czyli film z cyklu Na noże. Dostępny jest na Netflixie, jak najbardziej można sobie obejrzeć, więc dawajcie znać, czy w tym momencie, czy Glass Onion według Was to jest coś pięknego, coś super, coś dobrego. Ja nadrobiłem to 3, może 4 dni temu i muszę powiedzieć, że rzeczywiście bardzo mi się ta produkcja podobała. Zresztą recenzja jest na kanale, więc możecie dawać. Proszę bardzo, jest cebula. Skoro była szklana pogoda, no to jest szklana cebula, więc Glass Onion również wbija na Waszą listę. Dojdziemy do 10, to Wam powiem, co się pojawiło, panie i panowie. Terrifier 2. Kolejny film, który trafił już na listę 10 najgorszych. Czy według Was znajdzie również się na liście 10 najlepszych? To będzie niespodziewanka. Bardzo mi to cieszy. Czekam, co powiecie na temat Terrifiera 2. W tym momencie już z odcinkami, miałem przerwę, tak jak mówiłem, świąteczną. Zwracamy z odcinkami, już co tydzień będziemy się spotykać o 21:30 czasu polskiego. Będą różni goście, będą różne dziwne rzeczy. Będziemy próbować fajnych, mam nadzieję, ciekawych tematów, więc zapraszam co niedziela. Tutaj jest w tym momencie, głosujemy, czy Terrifier to jest rzeczywiście kino warte trafienia na listę najlepszych. Proszę bardzo, Wiktor Z podbija, że Terrifier tak. Krzysztof mówi, że jednak nie, więc czekamy, ale proszę bardzo, Terrifier 2. No, panie i panowie, według Was Terrifier trafia na miejsce 9, więc tak to rzeczywiście jest. Mamy coś tutaj dalej. O, proszę bardzo. Krystian Alex zrzucił Najmro, panie i panowie. Najmro, czyli polski
kryminał, komedia, jakoś tak. Czy według was Najmro to jest coś pięknego, coś fajnego, coś zabawnego, co warto? Adalet, twoja propozycja będzie kolejna, potem poleci Lancel, bo tutaj widzę, że mamy, czyli Najmro. W tym momencie zastanawiam się, czy Najmro był w porządku. O, tutaj już widzę, że podbijany jest, że to był nie ten rok, już patrzymy. Tak, no tutaj już widzę, że w tym momencie jak najbardziej zgadza się, tu już mamy, że to jest 2021 rok, więc Najmro się już, panie i panowie, nie liczy. No i widzicie, i to mnie cieszy, ponieważ to zaoszczędzi jedno miejsce i właśnie na taką okazję, gdyby ten film przeszedł mimo wszystko, rezerwujemy te 3 dodatkowe miejsca, więc Najmro nie jest brany pod uwagę, bo to jest rok 2021, a konkretnie 17 września, więc jak najbardziej nie ma tego. Dobra, patrzę, co tutaj daliśmy, miała być Adalet kolejna. Tak, jak najbardziej. Więc Krzyk, panie i panowie, Krzyk. Kolejny to już chyba 5. Krzyk. Taka jest propozycja. Widzę, że tutaj Krzysztof podbił również, że Krzyk się wam podobał. Tutaj, o, widzę, bardzo ładnie wyłapaliście, także bardzo mnie to cieszy. Dziękuję. Dziękuję. Mamy Krzyk w tym momencie. Jarosław jeszcze dorzucił, widzę Ironek, więc dajemy Krzyk. To jest chyba Krzyk 5. Słuchajcie, panowie i panie, jesteśmy na półmetku, więc w tym momencie powiem wam tak, co mamy w tym momencie, jakie filmy nominowaliście do 10 najlepszych. Top Gun Maverick, Nope również nominowany w kategorii najgorszy film, Predator Prey, Na zachodzie bez zmian, X, Za dużo na bajki, Batman, Glass Onion, Terrifier 2, również nominowany do najgorszego filmu 2022, a także Krzyk 5. Więc słuchajcie, teraz lecimy dalej. Krzyk jest, oh yes baby, oh yeah! Cudnie. Słuchajcie, co dalej? Co byście chcieli dalej zobaczyć? Tutaj widzę, że już jest film, który ma 2 głosy, czyli Doctor Strange 2. Tutaj jest i tutaj gdzieś był, jeszcze mi uciekł, Paradoks. Czy uważacie, że Doctor Strange 2 był tutaj, o jeszcze proszę bardzo, jeszcze tutaj wrzucił Paradoks, więc jak najbardziej. Doctor Strange 2. Dobra, lecimy dalej. Coś tutaj macie, o. Gdzie to było? O, pewnie będę w mniejszości, ale Uncharted, podaje Krzysztof. Wtóruje Ironek, pisząc Uncharted, więc czekam. Co wy myślicie? Aż Lancet, przegapiłem ciebie, zaraz będziesz. Co wy myślicie? Czy Uncharted to rzeczywiście jak najbardziej jest dobry, warty obejrzenia film? Mamy 2 głosy na Uncharted, potrzeba nam jeszcze jednego. Proszę bardzo, tutaj widzę, że Lancel się wbił, więc jak najbardziej Uncharted wbija teraz. Uncharted, panie i panowie, jest nominowany przez was. Słuchajcie, teraz Lancel podrzucił nam znowuż Viking Eggersa. Czy myślicie, że to jest kino dobre, fajne i według was zasługuje, by trafić na listę 10 najlepszych filmów? Potem jak zostanie nominowany oczywiście. Patrzymy, tutaj mamy Viking. Nie! Dobra. To gniot. Dobra, patrzymy dalej. Mamy po raz pierwszy, po raz drugi i jeszcze Tomasz również rzuca Wikinga, czyli piszemy Wikinga. Zobaczymy, panie i panowie. Wiking trafił na listę, został nominowany. Fanboy podrzuca Weird, The Al Yankovic Story, czyli Daniel Radcliffe w roli prześmiewcy. Film miał tylko, a ja od razu chyba nawet sprawdzę, wiesz, czy ten miał już polską premierę, bo to jest inaczej, bo on z tego co kojarzę, on miał swoją premierę. On miał swoją premierę chyba na jakiejś platformie. Czy w Polsce był dostępny? No na razie nie wiem. Zobaczymy. Postawimy sobie gwiazdkę. To może być jeden z tych filmów, który nie trafi. Proszę bardzo, był pokazywany na jednym niszowym polskim festiwalu. To trzeba będzie sprawdzić, ale jak najbardziej, jeżeli tak, to będzie ogarnięty. Viking Git, a też do wcześniejszych. Dobrze. Czyli mamy Weird po raz wtóry. Także jest. No to mamy Weird Al Yankovic. Oczywiście, jeżeli któryś z tych filmów, jak na przykład Weird Al, czy chociażby wcześniej Najmro, okaże się, że niestety nie będzie potwierdzone, no to w tym momencie napiszę wam na naszym Discordzie oraz na naszej grupie na Facebooku, więc nie ma problemu. Patrzymy dalej. Co tutaj macie? Jakie filmy są nominowane? Już mówię, powtarzam. Mowa o najlepszych. Top Gun Maverick, Nope, Predator Prey, Na zachodzie bez zmian,
X, Za dużo na bajki, Batman, Glass Onion, Terrifier 2, Krzyk 5, Doctor Strange 2, Uncharted, Viking, Weird Al Yankovic Story. Te filmy w tym momencie były nominowane, więc czekam na kolejne propozycje. Proszę bardzo, Jurek Piechota wrzuca Fablemanowie, czyli najnowszy film Stevena Spielberga. Co myślicie na ten temat? Już chyba znam opinię kilku osób, a przynajmniej pewnego jednego Przemka. Możecie sprawdzić, panie i panowie, obecny tutaj na czacie Ormando już wrzucił swoją 10 najlepszych, a także najgorszych filmów 2022. To ten gentleman, który pojawia się co jakiś czas na naszym kanale. W tym momencie Fablemanowie, panie i panowie, od Stevena Spielberga. Czy według was to jest dobre kino, to jest coś pięknego, to jest to, co tygryski lubią najbardziej, a ty jesteś stara dupa i się nie znasz. Jak tak u was? Dobra. Tak. Zgadza się. Fablemanowie, panie i panowie. Czyli film Stevena Spielberga. Na razie jeden głos, bo nie wiem, czy Ormando mówi, że wbij do niego, czy że Fablemanowie są super. Więc powiedzmy w ten sposób. Fablemanowie po raz pierwszy. Fablemanowie po raz drugi. Fablemanowie po raz... tak głosuje. Dobrze, w porządku. Także nie ma problemu. Czyli mamy jeden głos, mamy drugi głos i wbił jeszcze na koniec paradoks. Widzisz, zagadał mi Ormando i jest. No ale niech będzie. Fable... Ormando, a powiedz mi, kiedy ten film miał swoją premierę? Może rzeczywiście nie miał, ludziska nie mogły sobie tego filmu jeszcze zobaczyć, więc daj znać. Gdzie z Lincoln nie nagrywa śmieszne wstawki? Jakiś śmiech. Co ty gadasz normalnie? Jakoś tak rzeczywiście jest dobrze. Słuchajcie, Wiciu nam podrzuca tytuł. Red Rocket. Panie i panowie, co wy myślicie? Czy Red Rocket to jest film, który powinien być nominowany i trafić na listę? Dajcie znać. Polska premiera według 30 grudnia według Filmwebu podaje Iron. Oczywiście Fablemanów może dlatego, no bo to w tym momencie 9-10 dni jest, także może było dlatego. No ale w tym momencie głosujemy na Red Rocket, panie i panowie. Czy według was to jest rzeczywiście dobry kino? To Jarosław podbija Red Rocket, więc mamy już 2 głosy. Potrzeba jeszcze jeden. I sobie zamkniemy miejsce 16, więc Red Rocket po raz pierwszy. Red Rocket po raz drugi. Czy ja słyszę Red Rocket po raz trzeci. I Red Rocket po raz trzeci. Niestety, bardzo przykro, nie sprzedane. Red Rocket nie zażarło. No nie widziałem, bardzo dużo tytułów jest, których nie widzieliśmy. Słuchajcie, tutaj Tomasz podrzuca Rzut życia. Rzut życia. Akurat to w sam raz dla kogoś takiego jak ja, który ma beznadziejną dykcję. Rzut życia. Król Karol kupił królowej Karolinie i rzut życia. Zobaczymy. Mamy w tym momencie jeszcze 4-5 filmów jeszcze do wyboru. Panie i panowie, rzut życia. Czy ktoś podbije rzut życia? Jest Tomasz po raz pierwszy, jest Paradoks po raz drugi. Dobrze. Więc w tym momencie i jeszcze Lancel dorzuca rzut życia, więc mamy rzut życia. Dobrze, tutaj było, proszę bardzo. Jak najbardziej, Madame Perfumella. Mówisz i masz. Smile, panie i panowie. Smile, czyli kolejny horrorex. Czy według was Smile to jest rzeczywiście kino dobre, fajne, ciekawe, rzetelne i warte? Na pewno panowie od marketingu mieli świetny pomysł na reklamę tego filmu, bo był taki motyw, że no wiadomo, charakterystyczna twarz, no i oni wynajęli aktorów, którzy chodzili na mecze, to chyba było NFL, tam mi się wydaje, albo może na baseball, no i tam jakiś komentator był w kamerze, no i tam pokazywali się właśnie z tą charakterystyczną twarzą, no i to stało się w Ameryce wiralem, więc jest dobrze. Ale Smile, panie i panowie, teraz mówimy o tym filmie. Czy według was jest dobre kino? Po raz pierwszy to jest Smile i jest Smile, więc dajemy Smile. Proszę bardzo. Mamy Smile. Co tutaj jest dalej? O, proszę bardzo, Dariusz schował. Dariusz podrzuca Bullet Train, panie i panowie, czyli film z między innymi Bradem Pittem i najprawdopodobniej z przyszłym Jamesem Bondem, czyli Aaronem Taylorem Johnsonem. Bullet Train po raz pierwszy, po raz drugi tutaj widzę, że jest podbite. Oj, tutaj i Wiciu i Jakub podrzucają, więc jak najbardziej na miejscu 18 pojawia się Bullet Train. 19. Co proponujecie? Christian Alex, Wakanda Forever! No to zobaczymy, czy tym razem
no, już bez Chadwicka Bosmana film wam przypadnie do gustu. Wakanda Forever, panie i panowie, w tym momencie na ten temat się bawimy, sobie gadamy. Bullet Train to świetny mix Tarantino i Guy Ritchie. No rzeczywiście coś w tym filmie jest, mi się osobiście podobał. Wakanda Forever, panie i panowie, czy to jest dobre? I tutaj Jakub dorzuca i Paradoks również, więc mamy Wakanda. I słuchajcie, wybieramy 20 film, czyli ostatni, który trafi na listę. Zaraz będziemy również wybierać 3 filmy rezerwowe. Co wymyślicie? Co wymyślicie, panie i panowie? Jaki będzie pomysł? Tutaj Lancel podrzuca. Wszystko wszędzie naraz. Czy, panie i panowie, według was ten film powinien trafić na listę 20 najlepszych, nominowany na listę 20 najlepszych, więc czekam. Wszystko wszędzie naraz. Więc ciach, wszystko wszędzie naraz po raz pierwszy, po raz drugi i jak najbardziej, więc wszystko wszędzie naraz. Więc słuchajcie, panie i panowie, w tym momencie zamknęliśmy listę, przeczytam wam zaraz, jakie filmy były nominowane i wybierzemy sobie 3 rezerwowe. 10, nagroda 10 najlepszych, czyli 20 filmów, których są nominowane. Top Gun Maverick, Nope, Predator, Prey, Na zachodzie bez zmian, X, Za dużo na bajki, Batman, Glass Onion, Terrifier 2, Krzyk 5, Doctor Strange 2, Uncharted, Viking, Weird Al Yankovic Story, Fablemanowie, Rzut życia, Smile, Bullet Train, Wakanda Forever, wszystko wszędzie naraz. I teraz jeszcze 3 filmy rezerwowe. Zdziwiłem się, naprawdę zdziwiłem się, że nie wrzuciliście chociażby Awatara, bo to przecież nie tak dawno był film, ale proszę bardzo, widzę, że tutaj Jakub podrzucił. Niech śmigamy. Więc jest Awatar i tutaj jeszcze trzeci było Awatar, więc mamy Awatara, więc Awatara 2, więc śmigamy. Tu jeszcze widzę, że Ormando dorzucił. Jeszcze widzę, tutaj są Nie patrz w dół, wrzuca Paradoks Kamera. Czy myślicie, że Nie patrz w dół? To kolejny chyba straszak, więc co myślicie? Wiesz, że Iron podrzuca film biograficzny o Wetknął chustką. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Więc teraz Nie patrz w dół. Czy według was to jest dobry, wartościowy film? Paradoks Kamera podrzucił taki temat. Oczywiście wszystkie te nasze odcinki są również, oprócz tego, że dostępne na YouTubie, również są dostępne jako podcasty audio na Spotify'ach, Google Podcast i tam wszędzie, gdzie to słuchacie. Więc możecie sobie to zobaczyć. Dobra, mamy Nie patrz w dół. Nie patrz w dół po raz pierwszy. Nie patrz w dół po raz drugi. Nie patrz w dół po raz trzeci. Bardzo mi przykro, nie udało się. Patrzymy, co tutaj dalej macie. O, proszę bardzo. Krzysztof wrzuca Samarytanin, czyli film z Sylwkiem Stalowym. Premiera na Amazonie. Też recenzja na kanale jest. Tu widzę, że jest Krzysztof, widzę, że jest Tomasz Ubysiak wrzuca Samarytanin. Więc panie i panowie, mamy już 2 głosy dla Samarytanina. Co myślicie? Czy trzeci głos się również znajdzie dla filmu z Sylwkiem? O, proszę bardzo, Sylwek, Madame Perfumella wrzuca Paradoks, więc mamy Samarytanin. No i teraz trzeci i ostatni film, który wrzucimy na listę rezerwową. Jestem ciekaw, co wy wybierzecie, co wam przyjdzie do głowy. A proszę bardzo, może być. Wiciu wrzuca I Wanna Dance With Somebody, czyli tytuł wielkiego hitu Wetknął chustką. Po raz pierwszy tutaj widzę. Ironek podbija po raz drugi. Tomasz Tor chyba był głosowany i mi się wydaje, nie, on był głosowany na najgorsze, no ale jakoś tak nie wyszło. W tym momencie na I Wanna Dance With Somebody. W tym momencie gadamy o tym filmie. Czy jest trzecia osoba, która stwierdzi, jak najbardziej ten film był dobry, był sensowny, a ja już go widziałam, więc może być. Patrzę tutaj już. Polską premierę miał 23 grudnia, czyli się wstrzelił. Czyli mamy Wiciu, Ironek, a także Jurek Piechota i mamy zamkniętą listę.
Dobra, panie i panowie. Więc słuchajcie, już wam mówię, jakie są wyniki w tym momencie. I wanna dance with Madame Perfumella. Czemu nie? Kiedyś będę w Polsce, to możemy się wybrać na... Czekaj, jak to było? Jak to było w tym kabarecie? Czy może pójdziemy na dancing? Zobaczymy, może tak. Słuchajcie, panie i panowie, już wam mówię, bo stworzyliście listę 23 najgorszych i najlepszych. Już wam mówię, co było nominowane, co wybraliście. Zacznę oczywiście od najgorszych, bo od tego zaczynaliśmy. Niewidzialna wojna Patrycjusza W. Nope, albo nie, jak kto woli. Smakosz, Jeepers Creepers. No, rzeczywiście akurat to jest dużo tych filmów, które właśnie wybraliście tutaj, wjechały w zeszłym roku jako recenzje bluzgane, więc to o czymś świadczy. Teksańska masakra piłomechaniczną również. Terrifier 2. Kolejny 365 dni bluzgane. Śmierć na Nilu. I to jest zagwozdka, prawda? Bo oryginał Agaty Christie. A tutaj taki klops. Halloween Ends. Morbius. Podpowiem wam, że Ormando stwierdził, że również jest beznadziejny. Mi się chyba też nie podobał. After 4, Miłość, Pandemics oraz Bzykanie na ekranie. Don't Worry Darling. Czas dla siebie. List do M5. 365 dni ten dzień. Słuchajcie, to może się okazać, że na jednej liście będziemy mieć nominowane 2 filmy z tej samej serii, z tego samego cyklu, tego samego reżysera, twórców i tak dalej. Byłoby hardkorowo. To byłoby piękna byłaby trójka, co? Na pierwszym mamy Patrycjusza i na drugim i trzecim Blanka jakaś tam. Lecimy dalej. Black Adam, czyli film z Dwaynem Johnsonem, Podpalaczka, Jurassic World Dominion, Gierek, a także Pinokio, ten Disneya, oczywiście z Tomem Hanksem w roli Geppetto, a na listę rezerwową, czyli jeżeli któryś z tych filmów nie spełni warunków, że nie miał polskiej premiery w 22, trafiły filmy Moonfall, Rolanda Emeryka, 8 rzeczy, których nie wiesz o facetach, czy jakoś tak, oraz Kryptonim Polska, panie i panowie. Te wszystkie filmy trafiły przez was na listę najgorszych filmów. Teraz lista najlepszych, czyli wybraliście, żeby nominowane były Top Gun Maverick, Nope, Predator Prey, Na zachodzie bez zmian, X, Za dużo na bajki, Batman, Matta Reevesa. Jeszcze raz pokazuję, wiecie co, tym wszystkim, którzy mówili, że Pattinson się nie nadaje. Glass Onion, Terrifier 2, Terrifier, a także bodajże Nope. To filmy, które są zarówno na liście najgorszych i najlepszych. To by dopiero hardkorowo było, co? Jakby trafiły na jedną i na drugą listę. Lecimy dalej. Krzyk 5, Doctor Strange 2, Uncharted, Viking Eggersa, Weird Al Yankovic z cudownym Radcliffe'em, naprawdę. Fablemanowie, Rzut życia, Smile, Bullet Train, Wakanda Forever, czyli coś od Marvela. Wszystko wszędzie naraz. 20, a lista rezerwowa to Avatar 2, Samarytanin, a także biografia Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody Because Nobody Loves Me, ha, 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 I'm so sad. Więc panie i panowie, te filmy są nominowane. Postaram się jutro stworzyć, ale bliżej mi się wydaje jest wtorek albo środa. Ja wrzucę, panie i panowie, zrobię ankietę i wrzucę ją. Sprawdzajcie, czy to tutaj na czacie co jakiś czas bot nam wrzuca. Tutaj widzę, akurat teraz jest Instagram, ale wcześniej gdzieś tutaj jest grupa na Facebooku, panie i panowie, Martinowe recenzje. Krzysiu Lesiu ją prowadzi, więc jak najbardziej możecie tam wbijać. Tak samo jest, proszę bardzo, czy to jest to? To nie jest to. Tak samo jest grupa na Discordzie. Wszystkie oczywiście te linki są w opisie, więc możecie jak najbardziej wbijać, wskakiwać i tam będę właśnie wrzucę linki. Również oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o karty społeczności, również tutaj to wrócę. A co tam, jak tam? Cześć Lincoln, no właśnie widziałaś, Madame Perfumella wywołałaś, także jak najbardziej. Także nie ma problemu. Pierwsza 4, 2 razy Vegeta, 2 razy Blanka. Może być, bo przecież jest ten, faktycznie, no jest Miłość, Pandemics i to też jest Patrycjusza, także albo do pizzy, na Pizę i Pyzy, chociaż ja bym wolał do Tarnowa. No, pojedziemy do Pizy. Na pizzę i Pyzy. I zupa grzybowa z Tarnowa. Czy jakoś tak. Także może ale to nie wiem, o co chodzi. Musi napisać Madame Perfumella, o co w tym momencie chodzi. Więc mamy już ustalonych i będziecie głosowali, panie i panowie, przez 2 tygodnie akurat. Tak to zrobię. Jak już mówiłem,
jeżeli chcecie, żeby któryś film trafił na szczyt listy najlepszych albo najgorszych, nic prostszego. Ciach, udostępnić, wysłać wiadomością na Messengerze, WhatsAppie, czy czego tam używacie do swoich znajomych. Gadu. Niedawno się okazało, że gadu cały czas istnieje i bardzo dobrze sobie radzi. Filmy obejrzane, ale nie było emocji. Było kilka takich, wiesz? Ja ostatnio sobie zacząłem nadrabiać pułkowniki różnego rodzaju, które tam, wiecie, pułkowniki to są moje filmy, których jeszcze nie oglądałem, albo oglądałem tak dawno, że już nie pamiętam. I stwierdzam, że trzeba je nadrobić, trzeba rzeczywiście żeby wjechały i sobie oglądałem i co ostatnio oglądałem z takich rzeczy. No na pewno nadrobiłem Star Treki, chyba ze 3 sobie obejrzałem, bo akurat stwierdziłem, że jak najbardziej trzeba. Tutaj, dobra, wszystko w porządku. Więc obejrzałem Star Treki, chyba Nemesis, ten z Tomem Hardym w roli Zwola, w ogóle mi nie ruszał. Kilka tytułów, nawet sobie sprawdzę, bo to mam najnowsze rzeczy, które, Star Treki, na noże mi się bardzo podobał. Topór, obejrzałem sobie Topór, to jest ten film, niby zaklamowany jako Freddy Krueger, Candyman oraz Jason Voorhees grają, a tak naprawdę tam Robert Englund, który grał Freddy'ego, występuje w filmie może ze 3 minuty. Tony Todd, który wcielił się w rolę Candymana, również występuje w filmie jeszcze krócej. I tak naprawdę Jason Voorhees, czyli Ken Hodder w tym filmie pojawia się przez dużo. No rzeczywiście to akurat jakoś tak było, że to tak w porządku. W przyszłym roku trzeba pomyśleć o podsumowaniu najgorszych i najlepszych seriali. Zobaczymy, bo możliwe, że po prostu zrobimy za 2 tygodnie, bo na przyszły tydzień już mam pomysł na odcinek, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale czemu by nie? Tylko to akurat, tak jak właśnie wcześniej mówił Fanboy, trzeba byłoby stwierdzić, czy na przykład bierzemy seriale, które na przykład rozpoczęły się w 2022, czy na przykład tylko i wyłącznie bierzemy pod uwagę konkretny sezon, czy za całokształt. Ja dobrze wiecie, jestem z serialami bardzo zacofany i na przykład nie byłbym w stanie zweryfikować, jeżeli na przykład ktoś powie, odcinek 2854 Korony Królów był beznadziejny, dlatego jest dla mnie to słabe. Zobaczymy jak to było. W tym roku, jak dla mnie, Ród Smoka był najlepszym serialem. Ciekawe czemu, jak tak to się złożyło. To z serialami będę mógł pomóc odnośnie kryteriów, czemu nie. Bardzo chętnie, więc jeżeli panie i panowie ogarniemy to w miarę szybko, to umówmy się, że w odcinku za 2 tygodnie, bo za tydzień już mam zaplanowany, jeżeli uda nam się z Wiktorem ogarnąć zasady i będą one w miarę koherentne, sensowne i będą takie, że można jak najbardziej to przypiąć, to będziemy głosowali na seriale, najgorsze i najlepsze i potem analogicznie za kolejne 3 tygodnie będzie rozwiązanie historii. Wiedźmin Rodowód, bo by chyba w Cugula wygrał głosowanie na najgorszy, a pamiętacie, co mówił wam kilka tygodni temu właśnie rzeczony tutaj Fanboy, że już widział z racji tego, że pracuje w wydawnictwie komiksowym, na portalu komiksowym i widział, że będzie słabo, także jak najbardziej. Gdyby brać pod uwagę całokształt, to 8 sezon Gry o Tron byłby najlepszym serialem 2019. Jakoś tak to jest. Dobranoc, zmykam do pracy. Dobranoc, niestety. Tak to jest, że życie nie wybiera. Mógłby konkurować z Rings of Power. Rzeczywiście jest kilka tych seriali, które niestety nie są najlepsze, nie są najciekawsze i można by je po prostu wziąć i odłożyć. A niektóre są takie, popatrzcie, 1899 rzeczony, niby ponoć fajny serial, ludzie mówią, a jednak dostał kosza, dostał bana. I dużo takich jest rzeczy, których anulowali, bo jakoś tak to jest. Jaki portal komiksowy, ale nazywa się Komiks coś tam, więc niech Comic Circus, więc niech będzie. Panie Marcinie, mi pojechał, panie Marcinie, szczyt się dorwę, zobaczysz w jakimś tam zaułku normalnie i będzie przerąbane. Dobrze, panie i panowie, więc mamy już ustalone 10 najgorszych, 20 najgorszych, 20 najlepszych. Teraz pozostaje w waszych rękach, klawiaturach, smartfonach i tak dalej, ażeby wybrać co jest najgorsze, co się nie nadaje, a co rzeczywiście jest super świetne. Ja oczywiście zapomniałem, bo ja jestem cały czas rozkojarzony w pewnych aspektach, panie i panowie, że dzisiejszy odcinek był sponsorowany przez StreamYard. To jest właśnie ten program, ta aplikacja, która umożliwia mi nadawanie w ten fajny sposób, pokazywanie wam tych wszystkich komentarzy i sobie widzicie, ciach, pach, prach, proszę bardzo i nie ma problemu. Mogę również dzięki niemu nadawać na kilku
platformach naraz. Akurat w moim przypadku byłby to YouTube, Facebook, Twitter i chyba tyle, bo niestety na LinkedIn nie mam wymaganych, nie mam wymogów, które stara platforma, tak samo nie mam wymogów z TikToka, ale rzeczywiście, jeżeli chcecie link do StreamYarda jest, panie i panowie, w opisie możecie sobie wejść, zebrać, pobrać. Co tutaj się dzieje? Fajne seriale są kasowane, a jakiś Wiedźmin niech będą, przecież łapki się zgadzają. No oczywiście, że tak. No. Mam nadzieję, że ogarną się, no ale to wiecie, to jest akurat tam jest troszeczkę inaczej. Boys sezon 3, najlepszy serial w tym roku. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie trzeci sezon już chyba niedługo. Peacemaker też był całkiem dobry. Na Instagrama? Nie, na Instagrama nie pozwala jakoś tak dziwnie, bo Instagram to są oczywiście zdjęcia, obraz pionowy i to jakoś tak nie pozwalają. Niby na TikToku jest też pionowy, a jakoś pozwalają. Na Instagrama czasami tak robię, że tutaj wrzucam jedną właśnie kamerę, tą, którą wy widzicie, a powyżej wrzucam kamerę na Instagrama i osobno nadaję, ale to akurat jakoś tak no niestety Instagram takich rzeczy nie pozwala. No na LinkedIn trzeba mieć też bodajże 200 obserwujących, żeby nadawać. No, ja nie mam 200 obserwujących, a na TikToku trzeba mieć chyba 1000, a ja to mam w tym momencie, już wam powiem ile jest na TikToku. Na TikToku jest 256 osób, więc jeżeli używacie TikToka, to szukajcie Marcinowych recenzji, tam możecie sobie jak najbardziej kliknąć. Ciekawe, czy przyjawi się seria kultowe filmy klasyki omawiane. Nie wiem, zobaczymy, bo kilka podrzuci się fajnych pomysłów. Ktoś na przykład rzucił, że klasyki kina, na przykład wrzuci tam typu filmy Bergmana, Tornatore i tak dalej, rzeczywiście takich twórców zacnych, no ale to są rzeczy, które niestety się nie klikają, nie oglądają. A to też dobrze wiecie, przy okazji YouTube'a jest bardzo ważne, bo mógłbym wziąć i na przykład powiedzieć, ok, no to ja teraz będę omawiał co tydzień filmy Eisensteina, Wiertowa, czy Lwa Kuleszowa i nagle powiedzieć, będzie o tym, ale to nagle się okaże, że obejrzy to 5 osób, z czego 4 obejrzą po 30 sekund i się wyłączą, a to muszą być rzeczy, które są klikalne, które ludzie sprawdzają. W tym momencie już dobrze wiecie, że seria kultowe horrory to już jest recenzowanie starych filmów, bo niekiedy omawiamy przecież produkcje z lat 70., 80., no a to nie zawsze jest popularne. Wiadomo, że są też nowe produkcje, no ale tu jest z tym dawaj, robimy Cię podcast o klasycznych filmach superhero sprzed 2000 roku. Tak, i będziemy gadać o Hulkach z Lou Ferrigno albo o tym Spider-Manie, że z koszmarnymi. Bartłomiej pisze, że szkoda, nie nakręcono więcej sezonów Hannibala. Słuchaj, to są wszystko wyniki. W tym momencie doczekaliśmy się ostatniego sezonu Flasha i wiemy, że My name is Oliver. Tak, jak najbardziej. Green Arrow powraca do najbliższego sezonu, więc będzie fajnie. Ja bym posłuchał o Bergmanie, o Kubricku. Tak, ty byś posłuchał, ja bym posłuchał o Krzysztofie. No ale kto jeszcze? No właśnie, to jest to wszystko. Może nagle się tak stanie, że pewnego dnia stwierdzę, no to na przykład teraz, nie wiem, maj będzie takim miesiącem, kiedy na przykład przedstawię 4 filmy Bergmana albo Kubricka, czy tam Polańskiego, na przykład wczesnego, czy coś takiego. Nie wykluczam takich rzeczy, nie wykluczam, ale zobaczymy. Żałuję, że nie powstała horrorowa wersja Spidermana w stylu Muchy Cronenberga w latach 90. Dużo takich jest rzeczy. Pierwszy odcinek sezonowego Flasha już widziałem i jest płakuwa ogółem i czuć klimat pierwszego sezonu mocno, tyle powiem. Więc panie, panowie, nadrabiacie. Jeszcze napisz mi, fanboy, kto w Polsce pokazuje. To jest Sci-Fi czy AXN? Która polska stacja pokazuje Flasha? Bo wiem, że ktoś pokazuje, tylko z ogromnym zapóźnieniem, ale rzeczywiście jakoś tak to jest, coś tam leci. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze się już dziękuję bardzo wszystkim, którzy dołączają na TikToku, bo w tym momencie kolejne osoby dołączyły. Dziękuję bardzo, jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Panie i panowie, za tydzień będzie trochę muzycznie. Otóż taki pomysł padł i rzeczywiście mam nadzieję, że to się przyjmie. Za tydzień będzie odcinek poświęcony jednemu wokaliście. Oczywiście omówimy bieżączkę, a potem pogadamy sobie o tej osobie. Będziecie mieli możliwość oczywiście wchodzenia na odcinek na żywo przy pomocy oczywiście StreamYarda, więc dzieli się swoimi opiniami. Netflix i AXN pokazują Flasha, więc możecie jak najbardziej
jak najbardziej panie, panowie sobie obejrzeć. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Widzimy się oczywiście, że tak, co niedzielę o 21:30 czasu polskiego. Ja nazywam się Marcin Skruch. Dałeś suba. Bardzo mnie to cieszy. Wiadomo, że tak, to sprawia, że kanał rośnie. A z mojej strony to wszystko. Widzimy się za tydzień. Cześć.